Cześć wszystkim, mój ponadmiesięczny trip w Brazylii powoli dobiega końca. Wracam bogatszy o wiele doświadczeń i dużo lepiej przygotowany, aby kiedyś wrócić tu po znacznie więcej. Zostało jeszcze kilka kwestii, które chciałbym poruszyć i o które pytaliście. Na pewno porozmawiamy tym razem, kiedy należy tu przyjechać i co mieć ze sobą. Kwestia terminu jest według mnie bardzo trudnym pytaniem. Od wielu osób słyszałem, że poza październikiem, listopadem właściwie nie ma po co się tam pojawiać, że w grudniu już właściwie non-stop pada, że wiatr jest za słaby i ciężko zrobić długi lot. Tak naprawdę ciężko o wiarygodne informacje, ponieważ po prostu niewiele osób się pojawia w tym terminie i jeżeli ktoś celuje w rekord świata, wiadomo, że będzie próbował być tam wtedy, kiedy wszystko na pewno na 100% zagra. W związku z tym te terminy październikowe i listopadowe są najbardziej obłożone. Jest wiele opinii, że w grudniu te warunki są dużo słabsze i przystępniejsze dla początkujących lub ludzi, którzy chcą się tylko zaznajomić z tym, jak to wygląda. Ja postanowiłem zaryzykować i przyjechałem pod koniec listopada. Nie zależało mi tak czy inaczej na pobijaniu żadnych rekordów. Chciałem zobaczyć, jak to wygląda i miałem również inne powody do przyjazdu do Brazylii. Jednocześnie na tą chwilę uważam, że nie był to zły pomysł. Jest to zdecydowanie termin, w którym można wykonywać bardzo długie loty. Padało wiele lotów 200-300 km właściwie codziennie. To, że nie padało wiele lotów dłuższych, to raczej nie kwestia warunków, tylko tego, że po prostu mało pilotów tam było, również ze względu na pandemię. Warunki zdecydowanie były jak najbardziej ok. Oczywiście patrząc na X-Contest widać, kiedy ci najlepsi piloci się tam pojawiają, widać, kiedy najdłuższe loty zostały zrobione, także jeżeli ktoś celuje w rekord Polski, świata czy czegokolwiek, na pewno największe szanse są przyjeżdżając wtedy. Jeżeli ktoś woli przyjechać w odrobinę spokojniejszym terminie, zarówno jeżeli chodzi o tłumy, jak i o warunki, prawdopodobnie lepszy będzie faktycznie koniec sezonu, czyli koniec listopada i grudzień. Coraz częściej natomiast słyszę pomysły o tym, żeby pojawiać się tam w porze może nie mokrej, ale już po opadach, kiedy wszystko jest zielone i wygląda zupełnie inaczej i prawdę mówiąc wydaje się to bardzo ciekawe. Podobno w tym okresie również można latać całkiem sporo, natomiast nie będą to na pewno loty po 400-500 km. Niezależnie od okresu jednak, warto przyjechać na kilka dni więcej, spędzić sobie odrobinę czasu na plaży, zobaczyć okolice. Można polatać na kajcie w jednej z bardzo znanych miejscówek albo powisieć na własnym skrzydle nad Wymami. Takie ładowanie baterii bardzo się przyda, ponieważ loty są długie, dużo czasu spędza się w samochodzie. Jest to męczące, potrafi być frustrujące, także jeżeli ktoś tylko ma możliwość spędzić kilka dni więcej, zdecydowanie polecam taką opcję. Koszty są dość trudnym tematem, ponieważ wartość brazylijskiej waluty bardzo się zmienia. Podczas mojego pierwszego przyjazdu do Brazylii 1 reał był warty 2 zł. Obecnie za 1 euro płacimy 6,5 reaisa. W związku z tym to może się zmienić w ciągu kolejnych lat również. Ja w tym roku płaciłem za obsługę całkowicie indywidualną, mając praktycznie własny samochód, własnego kierowcę i wyciągarkowego. To kosztowało mnie około 100-120 euro dziennie. Wydaje mi się, że cena była bardzo fair, ponieważ tej roboty oni mieli wiele i trzeba opłacić paliwo za kilka godzin jazdy dziennie. W pakiecie jest też wyciągarka, więc wiąże się to zarówno ze zużyciem sprzętu, jak i z doświadczeniem i wiedzą osoby, która je obsługuje. Na startowisku również pojawiały się osoby pomagające, także roboty jest sporo i trzeba za nią zapłacić. Jeżeli przyjeżdża się grupą, oczywiście można liczyć na to, że te koszty się podzielą, natomiast nadal nie należałoby zakładać więcej niż jednego samochodu na 2, maksymalnie 3 osoby, ponieważ w przypadku lądowania w bardzo odległych miejscach okres oczekiwania byłby ogromny i również można byłoby nie dotrzeć na kolejny dzień na start. Także jest to kwestia wygody, jak i również organizacji, logistyki. Kierowcy również muszą spać, także nie liczyłbym na to, że to będzie dużo taniej dla większej grupy. Sam region jest stosunkowo tani, albo nawet powiedziałbym bardzo tani. W realiach brazylijskich zdecydowanie jest to najtańsze miejsce, w jakim zawitałem.
Za kolację dla 2 osób zapłacimy około 10 euro. Zazwyczaj jest to jedzenie dość proste, natomiast jak najbardziej smaczne i zazwyczaj nie daje obcokrajowcom żadnych problemów. Jest to kraj czysty, jeżeli chodzi o kuchnię. Wszyscy gotują w czepkach, rękawiczkach, myją ręce. Woda z kranu jest teoretycznie zdatna do picia. Tego raczej bym nie praktykował, natomiast nie ma problemu z myciem owoców czy jakąś brudną wodą w drinkach, lodzie. Na pewno jednak warto zaznajomić się z językiem. Lokalnie używana wersja portugalskiego jest bardzo prosta i używając kilku podstawowych zwrotów i umiejąc zaadaptować angielskie słowa do lokalnego akcentu, możemy przekazać bardzo dużo informacji i skomunikować większość potrzeb. To nie tylko ułatwi nam powroty i komunikację z lokalesami na lądowiskach, ale wszystko odbędzie się dużo bardziej przyjemnie i interaktywnie. Jak również nie liczyłbym na to, że kierowcy i organizatorzy będą mówić po angielsku. To się może zdarzyć, natomiast to są raczej wyjątki niż reguła. W związku z tym te kilka podstawowych słów i fraz zdecydowanie ułatwią nam życie. Co więc należy zabrać ze sobą? Przede wszystkim sprzęt, jaki znacie. Wszystko, co jest potrzebne do picia, jedzenia i sikania w powietrzu. Nie chcecie tych rzeczy testować na miejscu, chcecie, żeby to wszystko już działało. Będzie dużo godzin w powietrzu i będzie dużo rzeczy do roboty. Tak jak mówiłem wcześniej, latanie jest intensywne, nie ma czasu na kombinowanie i nowinki techniczne. Na pewno trzeba mieć ze sobą tracker satelitarny, zarówno do trackingu na bieżąco, jak i do sytuacji awaryjnych. Fajnie mieć go zduplikowanego jakimś trackingiem opartym o dane telefonii komórkowej, na przykład z aplikacji XT-Track. Trzeba mieć te wszystkie rzeczy przetestowane i na miejscu już powinny działać. Dodatkowo zaletą trackera satelitarnego jest to, że integruje się fajnie z niektórymi systemami, których używa support naziemny. Nie warto brać za dużo ciuchów. Ja latałem w softshellu, koszulce i jakiejś takiej luźnej warstwie na zewnątrz. Z tego co widzę, jest rozwiązanie, które stosuje większość pilotów, albo koszulka i Primaloft. Generalnie na ziemi jest bardzo gorąco, w powietrzu pod chmurami wyżej, jeżeli dużo czasu spędzamy w cieniu, faktycznie może być troszkę chłodniej, natomiast znowu jeżeli spadamy niżej, zaczyna się robić bardzo gorąco, pocimy się i to nie jest zbyt dobre, bo sprzyja odwodnieniu. Także raczej sugerowałbym zabierać lżejsze rzeczy i średniej grubości albo cienkie, nieprzewiewne rękawiczki. Koniecznie trzeba mieć przetestowaną jakoś osłonę twarzy. Ja zakładam buffa, tak żeby zasłaniał mi nos i usta. Trochę to przeszkadza w piciu na bieżąco i jedzeniu, natomiast nie wyobrażam sobie siedzieć na słońcu przez 8 godzin i bez żadnej osłony. Krem UV jest niby wystarczający, ale po kilku godzinach się zetrze, przestanie działać, a ciężko go ponownie nałożyć w trakcie lotu, także zdecydowanie jakaś forma maski i osłony słonecznej się przyda. Trzeba też taszyć ze sobą w plecaku kilka rzeczy. Fajnie mieć jakiś mały kremik zapasowy, fajnie mieć repelent na komary, który zawsze się wodzi ze sobą, czapkę i okulary słoneczne, może nawet jakieś zapasowe. Na pewno warto ze sobą zabrać ripstop do klejenia uszkodzeń na skrzydle, jakieś zapasowe linki. Nie liczyłbym na to, że miejscowi będą mogli użyczyć swoich i coś takiego jak sklep paralotniowy raczej tu nie istnieje. Może nie głupio wziąć zapasową rączkę do zapasu i wiedzieć jak go przekładać. Jeżeli się myśli o holach, na pewno trzeba mieć własny wyczep. Tutaj mój dodatkowy słabo się sprawdził, ponieważ ma ogromną rączkę i ponieważ startuje się alpejką, ona systematycznie się zaczepiała i wypinała mnie podczas obrotu. Nie wiem jakie byłoby najlepsze rozwiązanie, są wyczepy, które mają rączkę miękką z linki. To działa lepiej, natomiast inny wyczep jaki holowałem znowu się strasznie splątał i musiałem go ręcznie wyplątywać. Fajnie było mieć coś przetestowanego i własnego. Warto też zaopatrzyć się w mapę, która będzie działać offline. Może to być Google Maps ściągnięty kawałkami na przewidywanej linii. Mogą to być inne aplikacje umożliwiające ściąganie map offline. Nie należy się sugerować filmami. Oczywiście wszystkie rekordy są pobijane na Enzo czy boomerangach, natomiast bardzo dużo dobrych lotów jest robionych na skrzydłach kategorii B, C. Nie miałbym żadnych kompleksów, aby przejechać tutaj z takim skrzydłem. Oczywiście pokonywanie ogromnych duszeń jest wygodniejsze na skrzydłach o dużym wydłużeniu i dużych prędkościach, natomiast zdecydowanie ważniejsze jest, aby czuć się komfortowo przez cały lot, który może być bardzo długi.
Dużo noszeń, które się wykręca, jest bardzo delikatnych, w związku z tym trzeba skrzydło mieć dobrze wyczute, a jednocześnie jeżeli coś się dzieje, rzucać paczkę można, natomiast niekoniecznie chce się wracać z tego miejsca, gdzie się na nie wyląduje. Dość istotną kwestią w Brazylii są komary. Na szczęście nie ma już malarii w większości regionów, natomiast występuje dengue i Zika. Trzeba więc się zabezpieczać, szczególnie w godzinach wieczornych. Pozytywną informacją jednak jest to, że w regionie Kiszady jest tych komarów stosunkowo niewiele. W Asu nie widziałem ich praktycznie w ogóle, także jest zdecydowanie lepiej niż w innych regionach Brazylii, natomiast nie zapominałbym o tym, że skutki mogą być poważne. Nie lekceważyłbym także słońca, jest ono potężne i nawet jeżeli jest totalnie zachmurzony dzień, można się spalić bardzo szybko. Nie sugerowałem się do końca też tym, co mówią lokalesi. To, że oni twierdzą, że komarów nie ma, że nie używają repelentu ani kremu UV, to nie znaczy, że tak należy robić. Trzeba myśleć dla siebie i dmuchać na zimne. Dzięki, na dzisiaj to by było tyle. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania albo coś było niejasne, dajcie znać. Dla mnie przygoda z Brazylią powoli się kończy w tym roku, także wszelkie kolejne nagrania będą już z nudnej i zimnej Francji. Pozdrawiam jeszcze raz i kto wie, może do zobaczenia wkrótce.